ruszamy na Nordkap. Tak, ruszamy. Próbujemy w każdym razie. Trzeba spróbować, bo to niepowtarzalna okazja. Tak. Ostatnie promienie słońca, ostatni wschód słońca dzisiaj, bo dalej już będzie tylko noc polarna. Za godzinkę gdzieś słońce zajdzie tutaj w Rovaniemi. Tu w Rovaniemi. No, Dzisiaj u nas 2 godziny jest u nas słońce szybciej. ponad u nas horyzontem. Dzisiaj tłumy jeszcze większe niż wczoraj. Ale my byliśmy u Mikołaja w Tak, wakacje. tak, tym razem teraz W się nie sumie pchaliśmy. Nie było nawet kolejki takiej specjalnej, a dzisiaj zapisy w ogóle, kolejka. Tak, właśnie gdyby ktoś jakby celował w święta, to chyba jest taka budka z zapisami, tak to zrozumieliśmy. Tak, na godziny, że można się zapisać. Nie wiem, czy to nie jest płatne wtedy jakoś dodatkowo. Nie było tam żadnej ceny. Natomiast no chyba lepiej wtedy przyjechać w tym okresie jakimś, no jeśli ktoś może, tak? No nie samych świąt, no bo dzisiaj jest 25 grudnia. Tak w dzień wioska Świętego Mikołaja w święta nie robi aż takiego wrażenia, Tak, jakby tym na bardziej- nas przynajmniej. Tym bardziej, Ale że wczoraj- dzisiaj koło zera jest, więc te oszywanione choinki, które były wczoraj Tak, wspaniałe, szczególnie piękne, wieczorem to po To prostu dzisiaj super. Aż się już- zastanawialiśmy, czy jeszcze w nocy nie pójść na spacer, ale padliśmy. podnieśli. W każdym razie, no wczoraj było magicznie. Witajcie! W tym odcinku zanurzamy się w daleką i mroczną Arktykę. Dotrzemy do wymarzonego zimowego Nordkapu. Jaka aura powita nas na tym najdalej na północ wysuniętym punkcie Europy? Jak my, ale też Frydwan poradzi sobie z tą nieprzyjazną krainą? No i jak to jest z tą nocą polarną? Bo w końcu jesteśmy tutaj w czasie najgłębszych w roku ciemności, a przed nami tydzień bez nawet skrawka słońca. Zimowa Arktyka. No tu fajnie widać, bo jest śnieg nie jest zgarnięty, nie narzucony, tylko ucięty. Jest śnieg, potrafi być rondo zasypane. O, market otwarty w święta. Chcemy coś? Potrzebujemy? Nie potrzebujemy. No to dotarliśmy do Sariselki. Tutaj jest olbrzymi kurort narciarski. Też tutaj byliśmy, jest ten park narodowy, gdzie jest szlak na Poropolku, który serdecznie polecamy, czyli szlak renifera czy reniferów. A tutaj, gdzie teraz jedziemy, jeszcze nas nie było, aż dojedziemy do Karaszok. To jest dla nas terra incognita, czyli ziemia nieznana. Od Karaszok do Nordkapu już jechaliśmy 3 lata temu. I nic z tego nizowego zrobiła się tajga. Ostatnio jak byliśmy na Poropolku właśnie, to tylko zajrzeliśmy do tej tajgi. To jest chyba nasze takie ulubione miejsce w Arktyce, właśnie tajga. To czas na obiad. Pierwszy obiad w tajce, w Arktyce. W ciemnościach. W ciemnościach, natomiast w tych ciemnościach jest 16 w tej chwili. I tak będzie przez najbliższy czas. Dobrze, my jemy dzisiaj dalszy ciąg Wigilii, jak chyba w każdym, w większości właśnie. przynajmniej polskich domów. Nagotowaliśmy sobie ryby po grecku. Tak jest, w ogóle. kapusty z grochem i w ogóle, więc dzisiaj będziemy, najpierw kończymy rybę, a później będziemy kończyć kapustę. Tak, dokładnie tak będzie.
No, to co? Rybka się grzeje. O, jak widać już gaz mamy normalny. Właśnie chciałem powiedzieć, już płomień jest niebieski. Znaczy jakby już płomień. wtedy na wyjeździe wiedzieliśmy, o co Tak. chodzi, ale No. Pochylimy o dyszę chodziło. do gotowania. Chylimy sobie okienko trochę. Tak właśnie korzystając z okazji, że czekamy aż rybka się ugrzeje, Tak. jak my sobie radzimy? No wiadomo, Bez wody. Tak, wody nie mamy, mamy spuszczoną z instalacji. Szykowaliśmy się na mrozy minus 20, minus 30 i niewykluczone, że jeszcze ich doświadczymy. Na pewno doświadczymy za jakieś 2-3 dni, zdaje Nie, się. 2-3 dni będziemy na Nordkapie, będzie plus 4. A, no to jak będziemy wracać, to Tak. później. Natomiast tak, no żeby nie zmywać, więc mamy talerzyki papierowe. Znaczy czasem jemy na normalnych, wiadomo. No, Jak jakieś coś jest, śniadanie no czy akurat coś. ta ryba bardzo taka brudząca jest, więc po prostu podkładamy sobie pod ten talerzyk zwykły talerzyk Tak, bo te i talerzyki dzięki to są temu takie największy syf ląduje w koszu później. Te talerzyki teraz takie robią, No jakby dokładnie. w kartce papieru jeść. Chyba w zeszycie kiedyś takie były. Tu jest nasza zmywarka. Tak, to jest zmywarka. Chusteczki są bardzo fajne w Finlandii, Świetne są. bo są bezzapachowe. To są najtańsze. Znaczy u nas chyba też są gdzieś tam takie, ale kosztują jakieś grube miliony. Tak, a tutaj są najtańsze, jakie są Za dostępne w jakieś markecie. 85 eurocentów chyba. Dokładnie, więc około 4 zł. Że są bardzo dobre. Więc nie ma tego zapaszku. Potem zawsze i tak można lekko opłukać wodą. A każdy, kto jeździ kamperem, wie, że takie chusteczki to są, Do wszystkim. różnych celów nie wiem, służą. chyba tylko włosów nikt tym nie myje. No i tak to, więc tak, zmywamy najczęściej tym, no chyba, że trzeba, no mamy miskę wrzuconą z wodą, a się na wodę. Tak, tak. Bo Żeby też, też żeby w do szarej nie odpływu nie było. trafiała woda. O baniakach z wodą już mówiliśmy. Tak, przez drogę trzymamy je, Tak, łazience. łazienka służy do wszystkiego, także żeby nie skrabać się do garażu za każdym razem. dokładnie. Bo garaż też mamy, nie będziemy Wam tego pokazywać, bo nie jest to najbardziej wyglądne, bo to ze starego śpiwora i z doszywanych różnych jakichś skrawków. Ciepłych jakichś materiałów Materiałów. takich. Ale mimo tego, że mamy tą ścianę z tyłu zasłoniętą, zabudowaną, to też zrobiliśmy, żeby jednak nie ciągnęło. A co jeszcze mamy, no to przy okazji będziemy Wam pokazywać. Bo na razie się nie przydało, więc nie Tak. chcemy też tak robić takiej pokazówki. Jak się przyda, to na pewno Wam pokażemy. Dokładnie. No ale tutaj przy okazji właśnie tego jedzenia, jak sobie radzimy w tym wypadku. Wiadomo, jeździliśmy Peugeotem z tymi baniakami i tak dalej, ale jednak taka bieżąca woda to jest magia w kamperze. Tak. No ale trzeba sobie radzić jakoś. Tak jeszcze odnośnie różnych przygotowań, bo oczywiście kawusia, najważniejszy posiłek dnia. To nam się Ale to to na spodobało. śniadanie jest. Na śniadanie, tak. A drugie to jest już, które mówiliśmy, że woda to życie, z wody powstaje kawa. To z Simsów. Ale o co mi chodzi? Też, jak nie wiem, pewnie pamiętacie, a jak nie pamiętacie, to już Wam mówię. My mamy gaz z takich kartuszy półkilowych, 2 kartusze półkilowe mamy podłączone, bo na gaz mamy tylko kuchenkę, ogrzewanie i ciepłą wodę mamy z Webasto, czyli z łotewskiego Webasto. Natomiast kupiliśmy tylko na ten wyjazd specjalnie, one są troszkę mniejsze, ale mamy kilka też w zapasie. Mieszankę propan-butan. Więc mamy w tej chwili też z propanem, po to, żeby nam to nie zamarzało, tak? Jest więcej propanu niż butanu. Butan zamarza. Tak, i byśmy byli po prostu wiadomo gdzie. Dobrze, 1,5 minuty o gazie mówiłem. Masakra. No, tak jest. A ja zmywam. Tak, tym razem jest zmywanie. O. Tak się zmywa właśnie. Wyfrydowanie zimą. Tak jest w zimnej Arktyce. O, proszę bardzo, właśnie ktoś przejechał koło nas, bo stoimy przy drodze na parkingu i ktoś po prostu przejechał zobaczyć, czy z nami jest wszystko chyba w porządku.
miło. To co? Obiadek, kawusia i dalej Idziemy na dalej. północ. Jak święta to święta. Ubiję sobie mleczko przy święcie. A czy ty Nie, zgasiłaś? ja zgasiłam, bo już się zrobiła kawa. Też chcesz przy świętach? Nie, ja nie lubię tak. Ja lubię. Inari. O, zresztą widać. Widać. O, market też znowu czynny. Masakra, normalnie czynny w święta. Już jest przecież dosyć popołudniowa godzina. ...343 na Nordkap. Już w ogóle miała drogę na całego. Ma 66 km do granicy mamy. Widzisz renifera? Żwawy. A propos reniferów, ostatnio natrafiłem na dwa takie różne artykuły. To są niesamowite zwierzęta. Jestem zafascynowany, jak te zwierzęta są, jak te zwierzaki są przystosowane do życia w tym klimacie, bo jedna rzecz to są oczy, które mają inny kolor, są złote w okresie letnim i zmienia im się zupełnie też jakby tęczówka, źrenica, przepraszam, właśnie tęczówka też, tak? Natomiast zimą stają się jakby niebieskie, fioletowe, po to, żeby wyłapywać 1000 razy więcej światła. I a propos też nosa reniferów, jest Rudolf, jeden z tych reniferów świętego Mikołaja, który ma właśnie czerwony nos i podobno to jest jakby fakt jakby naukowy, bo renifery mogą przybierać właśnie aż barwę czerwoną tego nosa, bo są bardzo czułe, że z ponad kilkudziesięciu kilometrów są w stanie znaleźć ten porost tam reniferowy, to się nazywa jakoś tam, i w ogóle mają włochate nosy renifery, okazuje się. Tak samo reniferom na zimę twardnieją kopyta i jakby zimówki zakładają z kolcami. Wypustki dodatkowe im tam wyrastają po to, żeby mogły łatwiej kopać w śniegu w poszukiwaniu porostów właśnie. Natomiast na okres letni gąbczeją i właśnie te kopyta po to, żeby miały lepszą przyczepność na mokrym podłożu. No więc taki zwierzak wygląda jak głupia krowa, a jednak natura go przygotowała do tego, co tutaj w tej Arktyce jest. A jeszcze a propos komarów, które są wszędobylskie w Arktyce, że średnio zbadano, reniferowi w ciągu roku komary wypijają około 2 litrów krwi. Niesamowite. No i takie ciekawostki a propos tych reniferów. To był drugi renifer, którego widzieliśmy na tym wyjeździe. Tamtego pierwszego nie udało się nagrać. Więc jesteśmy w Arktyce na całego. No, mamy znowu zorze. Wiadomo, że nie widać też fajnie, tak jak na timelapsie, jak ustawić porządnie aparat, ale zorza jest. Nie mamy się gdzie zatrzymać, więc nie wiem, czy się uda nagrać to dzisiaj. Tak wygląda zorza gołym okiem, że tak powiem. Tak jak łuna. Zakrypane prawie.
Są 2 pasy. Kurczę, w tym miejscu mam aparat teraz zostawiony. A jesteśmy pośrodku niczego. Zorza Aurea Borealis, czyli z Aurora, prawda? Bogini Jutrzenki z Boreaszem, bogiem północnych wiatrów. W różnych krajach, tutaj Laponia, różnie mówią legendy. W Smalandzie, czyli w Szwecji, były to łabędzie. Tutaj w Finlandii jest to lisi ogon, który jakby rozpala niebo, biegnie lis. I według tej legendy zorzę polarną polował Repu, czyli właśnie lis, który uderzając jakby, ja sobie tutaj trochę pomagam, który uderzając ogonem o ziemię sprawiał, że płatki śniegu unosiły się aż do nieba i zmieniały się w piękne, kolorowe smugi. Najprawdopodobniej tutaj ta legenda wywodzi się stąd, że właśnie na lisy polowano w czasie zorzy. Natomiast Norwegowie uważają, że zorza to są ławice śledzi znowuż, które odbijały światło i się iskrzyła łuska śledzia. Wszystkie podania jednak tutaj nordyckie mówią, że gwizdanie lub śpiewanie w czasie zorzy może być bardzo niebezpieczne i może rozłościć duchy. I rozwścieczone duchy mogą nawet uprowadzić tych, którzy je rozwścieczą. Może stąd królowa śniegu podanie, tak, o Kaju uprowadzonym. I w celu odstraszenia tych złych zjaw należy klaskać głośno w ręce. Więc tyle o legendach, natomiast my na razie widzimy piękne zorze, natomiast to jeszcze nie są te tańczące takie, ale wszystko mam nadzieję przed nami. No dobra, wracamy do filmowania. Taka mulda była na szczęście. No. 30 cm dalej byśmy się zapadli. Nie widać, gdzie się kończy śnieg tak naprawdę. Zorza uwieczniona. Tak. Jedziemy dalej. Przed nami ten oświetlony fragment to już granica fińsko-norweska. Dawno nas tu nie było. To była granica, ale jeszcze chyba jesteśmy po stronie fińskiej, bo na mapie wygląda, że granica jest na rzece za 200 metrów. Rzeka oczywiście zamarznięta, zjeżdżona skuterami. Norge. A to po 3,5 roku jesteśmy znowu w Norwegii.
już na miejscówce. Tak. W Norwegii. I pierwsze co, to oczywiście zorza była, więc zanim coś zjedliśmy, No tak wypiliśmy. wiało, że chyba nie ostra trochę wyszło, aż nawet aparat się przewrócił ze statywu. Dobrze, że w zaspę śniegu wpadła, nie na lód, bo to chyba było po aparacie. No, na pogodzie norweskiej zagrożenie lawinowe w Honiksvåg, więc zobaczymy na razie na aplikacji. Bo nie powiedzieliśmy Wam, co fajnie mieć, jakie aplikacje, jadąc na północ, szczególnie w tym okresie zimowym. Więc jedną z aplikacji jest aplikacja Aurora. O zorzach, powiadomienia, jaki będzie przewidywany indeks KP, czyli wiatrów słonecznych, gdzie, jak, super, bardzo fajna, polecamy. Druga aplikacja, to zawsze w sumie do jeżdżenia, to jest Park Fortnite. Każdy, kto jeździ gdzieś kamperem, to tą aplikację myślę zna. Kolejna aplikacja, uwaga, będę też próbował powiedzieć po norwesku. Vejvesen. To jest aplikacja drogowa norweskich służb tutaj. Zaznaczone są różne, tutaj akurat koło nas jest Gołoleć w tej chwili, ale na przykład jeśli drogi są zamknięte, są takie informacje o konwojach, o wszystkim, więc tutaj jeśli chodzi o Norwegię zimą, to jest must have. No tą aplikację akurat dowiedzieliśmy się właśnie od Jarla, go zapytaliśmy, jakiej aplikacji używa, bo o niej opowiadał też na YouTubie, więc to polecamy. I jeszcze aplikacja o pogodzie norweskiej. Tak, więc w sumie nawet w Polsce jej używamy. Tak, YR to jest aplikacja pogodowa. No i tyle w sumie, jeśli chodzi o te aplikacje, które chciałem opowiedzieć. No, a my kończymy barszczyk. Rozgrzewamy się po mroźnej zorzy. Tak, jest +1, ale wiatr jest tak przenikliwy, aż całym vanem trzęsie, więc... Tak, odczuwalna jest dużo niższa prawdopodobnie, więc teraz coś jeszcze pewnie zjemy. Tak, jakąś kolację trzeba zjeść, a jutro rano wstajemy. Bo dzisiaj nie było czasu na piernik nasz staropolski, więc zjemy podwieczorek na kolację, a nie wiem, może kolację na śniadanie, Może tak być. jak w tym filmie. Nie, co to było? To nie, to Nie lubię poniedziałku, albo... Tak, ja albo... to mam bardzo dobre połączenie, proszę pana. Zaraz, albo co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Zawsze jakoś mi się to myli. Dobrze, do garów jemy. Przy okazji będziemy reklamować. Serek z morożką. Ten jest, akurat kupiliśmy w Estonii. Myśleliśmy, że to jest estoński, ale to jest też chiński. Nie jedliśmy go jeszcze. Jeszcze nie, ale też mamy taki fiński. Tak, i ten jedliśmy jak byliśmy latem. Tak, i przepyszny Tak, jest. dlatego kupujemy już taki duży, bo wiemy, że jest fantastyczny. Tak, Tak, no i spróbujemy tego też nowego. polecamy. Tak, właśnie to jest to samo. Jak Tak, coś. to jest pieczony taki ser, podpiekany właśnie. Są też naturalne, no my akurat, bo morożkę uwielbiamy. Lody morożkowe nasze. O, zapomnieliśmy sprawdzić, czy są lody morożkowe Zapomnieliśmy, no tak. w Finlandii. Czy to tylko... Będziemy jeszcze przez Finlandię wracać. Niekoniecznie. Nie? Aha, chciałem Ci opowiedzieć dzisiaj właśnie, popatrzeć Jaki na mapę. pomysł jest? Tak, jakie są pomysły i gdzie, co i jak. No to ja nie wiem. Więc może być tak, że nam będzie bliżej przez Szwecję jednak wrócić. Jak święta, to święta. Dzień dobry, jest 9 rano, 26 grudnia. Jesteśmy na miejscówce, jakieś 10 km od Kautokeino. Wieje jak 100 bandytów, nie wiem czy mnie coś będzie słychać. Powinien kod działać. Tak, stoimy przy E6, to jest jedna z głównych dróg Norwegii, która ciągnie się od Oslo aż tam do Kirkenes. Więc my sobie stoimy tutaj.
A tu jakiś taki pobrzask jest. Dobrze, chowam się, bo zimno. Wieje, na się 3 stopnie jest, ale odczuwalne na pewno mniej. Więc zbieramy się i ruszamy dalej. Noc polarna do 15 stycznia. Przewidziana. W nocy niestety deszcz popadał, więc jest ekstremalnie ślisko, jest masakra jakaś. Jechałem 60, można jechać tutaj 90, ale to za szybko. Jeszcze do tego wiatr wieje, więc rzuca autem na boki. A najbliższe 300 km się na pewno tak zapowiadają. To jest najgorsze, co może być. Jest posypana jakimś grosikiem ta droga, na szczęście, lekko. Natomiast to jest najgorsze, co może być, jak ten lód jest wodą przykryty. Jak jest suchy lód, tak jak mieliśmy wcześniej w Finlandii, to się bardzo dobrze jedzie. Dobrze, że nie ma ruchu, dobrze, że nie ma wielu zakrętów. No, ale trzeba przyznać, że tutaj piesi są bardzo oznakowani tutaj w Finlandii, w Norwegii. Super, tak być powinno. Wieje. Koszmar. Jest jakaś 9:30 rano. A tu już mamy morze Barenca. Oczywiście fiord. Zamarznięty. Częściowo. Teraz mamy iście norweską pogodę. Obojętne czy lipiec, czy grudzień, deszcz musi być. A teraz tak na poważnie, droga jest masakra. A jeszcze jesteśmy na E6. Za 23 km zjeżdżamy na E69.
No, ślisko może nie, jest lód na drodze, jest takie błoto pośniegowe, ale to jest posypane takim żwirkiem, więc nie jest tak ślisko. Gorzej był taki moment, to co tam widzieliście na tej stacji, tam w okolicach, no, strasznie wiało i to była masakra. Szczególnie takim busem, jak się jedzie, no to jest rzeźnia, bo to wysokie auto jednak. No ale jedziemy póki co, może nie jakąś oszałamiającą prędkością, bo tak jedziemy między 60 a 70. No ale jakoś się wytelepiemy. Chyba odpuścimy to centrum turystyczne, bo wszystko wskazuje, że jest zamknięte. Spróbujemy zadzwonić tam może za jakieś pół godziny, jak odbiorą, no to będziemy wiedzieć, jak nie będą odbierać, no to znaczy, że zamknięte na pewno. Więc jak coś, to będziemy jechać już dalej niż się nie da. Dlaczego nam tak zależało, żeby pojechać do tego centrum turystycznego w Paniczwo? Chcieliśmy sobie kupić dożywotni bilet na Nordkap, który raz, że jest dożywotni, to jego zaleta, a dwa, że jest po prostu tańszy tak naprawdę niż taki jednorazowy wstęp. No ale jak się nie uda, to się nie uda. Trudno. Zjeżdżamy pod morze. O, Rema 1000. Możliwe, że Za 400 tam gdzieś będziemy spać. Jakby się nie dało spać na Nordkapie. No, chyba, że spędzimy gdzieś po drodze. Zobaczymy. Że na piechotę człowiek szedł. Się śmiałem, że jak na rowerze kogoś zobaczymy, to będzie masakra. No, a człowiek z plecakiem Masakra. normalnie zasuwa na Nordkap. Ale prawdziwek.
dojeżdżamy do miejsca, gdzie ruszają konwoje na Nordkap, jeśli jest taka potrzeba. Ale dzisiaj na szczęście szlabany otwarte, bo dzisiaj przecież jest wspaniała pogoda. Nic się takiego nie dzieje, tam wiaterek troszeczkę popaduje. Lekkie podmuchy wiatru. A, jednak północ to jest stan umysłu. To jest coś niesamowitego. To jest informacja o konwojach. Tak, stąd ruszają konwoje. Za 200 metrów dotrzesz do miejsca docelowego. Tu staliśmy ostatnio. Tutaj Tak. się bliżej można podjechać. Nordkap. Zrobiliśmy to drugi raz, tym razem zimą. Niestety spać nie można, bo drogę będą zamykać. Tak, drogę zamykają, więc no niestety możemy pobyć tylko trochę. Oczywiście możemy wrócić tutaj jutro, jak byśmy chcieli. Bo bilet jest jakby ważny dalej 12 godzin, ale chyba nie będziemy chcieli, no bo byliśmy już tutaj zwiedzać. A tutaj, jeśli ktoś byłby ciekaw cen w tym roku, to tak się kształtują. My zapłaciliśmy tylko za samochód i za dwie osoby, czyli 180 koron, czyli jakieś koło 60 zł. To taniej niż w niejednym polskim mieście w centrum. Droga była iście zimowa, z zamieciami, wieje jak 100 bandytów. Także nawet jakbyśmy tutaj spali, to byśmy się na pewno nie wyspali przy takim wietrze. Nie wiem, czy to słychać. Wyszliśmy, jesteśmy ubrani naprawdę arktycznie, bo wiatr chce nas porwać. Mamy naprawdę arktyczne warunki, mimo tego, że nie jest temperatura taka niska, no to przez wiatr jest odczuwalna masakra jakaś. Tutaj jest centrum turystyczne na Nordkapie. My nie wchodzimy, byliśmy ostatnio, więc tym razem sobie darujemy. Dobrze, mimo tego, że mamy mikrofony, nie wiem, czy coś będzie słychać, bo wieje strasznie. Idziemy pod globus, idziemy zobaczyć wszystko, co jest. Jest bardzo ślisko, nawet jak się stoi i wiatr zawieje, to Tak. się człowiek ślizga. No Więc dobrze. w sumie nie wiem, czy poraczki nie powinniśmy wrócić, ale chyba nam się nie chce. Nie, porażki nie ma sensu, bo to są tylko takie łachy tego lodu. No, trzeba unikać po prostu tych Tak łach jest, i patrzeć pod nogi. Dobrze, idziemy. póki jeszcze coś widać, bo o 16:30 zapadną całkowite ciemności. No, chyba nagrań nie będzie za bardzo z tego wyjścia. O, zobaczymy. No. Tutaj mamy pomnik, obelisk Oskara II. Jak zwykle pozdrawiamy Oskara. Tak. Tam jest globus. Ale jest to niepowtarzalne doznanie mimo wszystko, chociaż nic nie widać prawie. Poczuć
Tą Arktykę. surowość północy tak naprawdę. Tak, ale Bo byliśmy latem kiedyś, no wiadomo, czuło się jakby tą taką, ja to taką grozą nazwałam, ale no dzisiaj czuć, dzisiaj można sobie wyobrazić, jakby mogło być naprawdę jakaś jeszcze zamieć śnieżna. no była jakieś takie. zamieć. Tak, ale Jechaliśmy. nie aż taka, jeszcze mogła być większa. No tak. Dobrze, robimy przerwę, bo trzeba rękę schować do rękawiczki, bo odmarznie. Dotarliśmy, jesteśmy. 26 grudnia, godzina 13 z haczykami. Mamy globus. Dzisiaj raczej zorzy nie będzie, a nawet gdyby była zorza, to po wczorajszych doświadczeniach z nagrywaniem zorzy w takim wietrze, a nawet mniejszy był, to nic by z tego nie było. A tutaj mamy, tam mają pyszne gofry, ale trzeba by płacić za wstęp, bilet wstępu bo tak to najtańsze gofry, jakie jedliśmy w Norwegii. Dobrze, jesteśmy na końcu świata. Jesteśmy na końcu spotka. Już dalej, tak jak mówiliśmy, można tylko spaść. Idziemy dalej. Tam gdzieś jest Spitsbergen. Tak jest. Jedno z marzeń podróżniczych, tylko kamperem się nie da dojechać. Tu ostatnio nie doszliśmy. To jest ten pomnik zrobiony przez dzieci. A tam już bezkres. Jak jest na Nordkapie zimą? Piecznie. Ale klimatycznie. No klimatycznie. Mimo wszystko szkoda, że nie można zostać na noc. Ja też żałuję. No, my mieliśmy to szczęście, że jeszcze można było normalnie zostać, ale podobno czasem można. No, jutro ma przyjść sztorm, więc chyba i tak lepiej się tutaj zbijać z przylądka północnego. Każda wizyta jest inna. Niektórzy mają piękne zorze tutaj, niektórzy nic nie widzą. No my chyba skosztowaliśmy tej Arktyki zimowej. Tak, Przez ale też sekundę. byliśmy latem. Tak, w lipcu. Tak, i pierwsze co zobaczyliśmy to po prostu gęstą mgłę, Tak, nic nie było, a za ale chwilę się wypogodziło. no Znaczy nie za taką chwilę, za butelkę wina. Właśnie, po butelce wina. Świat nabrał kolorów. Dobrze, jeszcze raz wesołych świąt wszystkim. Wesołych świąt. Tak, dzisiaj ostatni dzień świąt. Sylwester pewnie gdzieś w Laponii, ale jeszcze gdzie, to zobaczymy, gdzie nas nogi w sumie koła poniosą. Uściski z Nordkapu, naszego ukochanego Nordkapu.